Patrząc na Jerozolimę, przede mną pierwszy raz w życiu dosłownie odebrało mi mowę. Nie jestem jakoś specjalnie wierzący, natomiast nie neguję żadnej religii i staram się być po prostu dobrym człowiekiem. To jest niesamowite, że mogę być w miejscu, gdzie przebywał Jezus Chrystus. Będę chodził tymi samymi ścieżkami i dotykał być może tych samych kamieni. Historia Jerozolimy sięga aż 4000 lat przed naszą erą. To tutaj ukrzyżowano Jezusa, przetrzymywano Arkę Przymierza czy walczono z krzyżowcami. Góra Oliwna, na której teraz stoję, jest dla Żydów najważniejszym miejscem na ziemi. Złota kopuła na skale, którą widzicie na wprost, jest jednym z najświętszych miejsc islamu. To właśnie tutaj syn Dawida, Salomon, zbudował później wielką świątynię, w której przechowywano Arkę Przymierza. To tutaj Bóg zażądał od Abrahama ofiary w postaci jego jedynego syna Izaaka. To właśnie tutaj ma według legend odbyć się dzień sądu ostatecznego. Z tego powodu każdy Żyd pragnie być tu pochowany na cmentarzu, który widzicie poniżej. To na Górze Oliwnej miało miejsce wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa 40 dni po zmartwychwstaniu. Ogród Getsemani. To tutaj znajdują się drzewa oliwne z czasów Jezusa Chrystusa. I to tutaj w noc przed swoją śmiercią został zdradzony przez Judasza. Kościół wszystkich narodów został ufundowany przez 12 państw, a upamiętnia miejsce, w którym Jezus modlił się tuż przed pojmaniem. Niebieskie sklepienia 12 kopuł oraz zachowane fragmenty oryginalnych bizantyjskich mozaik tworzą niesamowitą całość. Właśnie weszliśmy za mury obronne i udaje się do jednego z najważniejszych miejsc dla Żydów. Mianowicie jest to Ściana Płaczu, która stanowi przypuszczalną pozostałość świątyni jerozolimskiej. Zachowane mury mogą być fragmentem drugiej świątyni wybudowanej na wzgórzu Moria. Nazwa Ściana Płaczu pochodzi od żydowskiego święta opłakiwania zburzenia świątyni przez Rzymian, obchodzonego corocznie w sierpniu. Wierni zgodnie z tradycją wkładają między kamienne ściany karteczki z prośbami do Boga. Jedynie połowa muru, włączając w to 17 rzędów kamieni znajdujących się poniżej poziomu gruntu, ma pochodzić z okresu drugiej świątyni i zostały zbudowane około 19 roku przed naszą erą przez Heroda Wielkiego. Ściana Płaczu była celem pielgrzymek i miejscem modlitwy Żydów od wielu wieków. Jest podzielona na 48-metrową część dla mężczyzn i 12-metrową dla kobiet. Ponadto kobietom nie wolno na głos odmawiać modlitw, śpiewać, czytać tory oraz zakładać rytualnego szalu modlitewnego. Czynności te mogą wykonywać tylko mężczyźni. Żydówkom, które złamią powyższe przepisy, grozi nawet obecnie areszt ze strony policji i atak Haredim, ultraortodoksyjnych Żydów.
wieża Dawida. W tym miejscu kiedyś stały ogromne wieże chroniące położony opodal pałac królewski Heroda Wielkiego. Przed wami droga krzyżowa. Jest to droga prowadząca poprzez Stare Miasto Jerozolimy od Medresy Omara do Bazyliki Grobu Świętego, którą prawdopodobnie przemierzył Jezus Chrystus, niosąc krzyż na Golgotę, na której w każdy piątek odprawiane jest nabożeństwo drogi krzyżowej. Pomijając wszelkie stragany z ubraniami czy jedzeniem, musicie sobie wyobrazić, że to właśnie tymi drogami szedł kiedyś Jezus. Dla tych, którzy przyjechali tu dla pielgrzymki, to się nie zawiodą. Natomiast reszta osób może w tych uliczkach poczuć się jak średniowieczny kupiec. Miałem okazję przejść się po każdej dzielnicy w Jerozolimie. Natomiast skomentuję tylko dwie z nich. W dzielnicy arabskiej już na dzień dobry poczujecie pewien, nazwijmy to, zapach. Od razu zamiast na pamiątkach skupicie swój wzrok na zakurzonych rzeczach lub swój węch na smażonym lub zawieszonym mięsie. To jest dzielnica, w której odnajdą się wszyscy, którzy lubią chaos i targowanie się. Tutaj nie da się inaczej, gdyż każda cena na dzień dobry jest 10 razy większa niż powinna być. Dla mnie, dla osoby, która ceni sobie czas, jest to nie do zniesienia. W momencie, kiedy mam tylko kilkadziesiąt minut wolnego czasu, to muszę przeznaczyć 3/4 tego czasu na pytaniu o cenę i zbijaniu jej. To mnie totalnie odrzuca. Natomiast w dzielnicy żydowskiej od razu zauważycie ład, porządek, pamiątki są jakieś ładniejsze i czystsze. Ceny są czasem wystawione, nie śmierdzi na ulicy i jest dużo ciszej. Jeżeli idziecie do sklepu, to cena będzie bardziej zbliżona do realnej niż w dzielnicy arabskiej. Ale wróćmy do drogi krzyżowej. Odległość od drugiej stacji do Golgoty wynosi około 1500 kroków, czyli 600-650 metrów, które Jezus Chrystus musiał przejść niosąc krzyż na ramionach. Pochód, w którym szedł Chrystus, eskortowany był przez rzymską straż prowadzoną przez centuriona, a jeden z żołnierzy niósł tabliczkę z wypisanym imieniem i wyrokiem skazanego. Tekst z tabliczki przygotowanej dla Jezusa na polecenie Poncjusza Piłata po hebrajsku, łacinie i aramejsku brzmiał: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Za Jezusem szli dwaj skazani na śmierć krzyżową. Następnie wielu zwykłych ludzi płaczących za nim oraz najprawdopodobniej arcykapłani, faryzeusze i uczeni w piśmie, chcący dopilnować wykonania wyroku. Kończymy ten odcinek przed wejściem do Bazyliki Grobu Pańskiego. To miejsce jest szczególnie ważne dla każdej wierzącej osoby. Mi Jerozolima bardzo się spodobała. Średniowieczne mury i zabudowa naprawdę robią wrażenie. A wiecie to już z wcześniejszych odcinków, że ja uwielbiam wszelkie zabytki. Szczególnie kiedy są jeszcze dobrze zachowane i możemy je dotknąć. Na koniec zobaczcie sobie jeszcze kilka zdjęć ze stacji z drogi krzyżowej oraz możecie zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!